Proszę Państwa, dzień dobry. Rozpoczęła nam się zima z tyłu, anturaż jest półzimowy, no bo dałem taką ścianę z tyłu, ale tam też widać, że gdzieniegdzie jest śnieg. To bardzo cieszy, bo nie mogliśmy się na to chyba wszyscy doczekać. Gdzie pojadę w tym sezonie? Zanim odpowiem na to pytanie, opowiem Wam również, proszę Państwa, że ten film jest filmem głównie takim informacyjnym, żebyście wiedzieli, co tutaj się będzie działo, bo zaczyna się zima, więc powinno się dziać sporo, prawda? No więc plany są konkretne. Jeszcze czeka nas film z Zakopanego, który dodam. Miałem teraz dodać, ale nie wyrobiłem się z montażem i nie chciałem robić na odwal się tamtego filmu. Natomiast proszę Państwa, tak, moje plany są dość proste. Nie ukrywam, że dużo zależało od tego, czego nie dowiedzieliście się z tego filmu, który wyszedł, ale dowiecie się z tego. No otóż był sprawdzian do takiego fiskapu w Kanderstegu, od tego dużo zależało, od tego sprawdzianu, w sensie moje plany. No i plany, powiedzmy, pozostały takie, jakie były przed tym sprawdzianem, gdyż się po prostu nie odbył, sypał śnieg. Nie sypał śnieg, ale wiał wiatr i przez to nie skoczyliśmy niestety. Tam walczyłbym o to, żeby się dostać, ale po prostu tę walkę zostawimy sobie na później, o fiskap, o punkty i tak dalej. No, czyli po prostu przeżyjemy teraz ten początek zimy dość, powiedziałbym, standardowo, ale na tym kanale jeszcze czegoś takiego nie było, więc mniej standardowo. Przynajmniej tak planuję, tak zakładam. I proszę Państwa, moje plany są takie, że po prostu chciałbym, żeby były 2 filmy tygodniowo przynajmniej. Jeszcze mam tam jakieś w zapasie, więc też je dodam, zobaczymy, może się pojawi nawet więcej, może mi się to uda. W każdym razie zrobię co w mojej mocy, żeby filmów było sporo. Jeśli pojedziemy w jakieś miejsce, to chciałbym, aby pojawił się film w sobotę, z momentu przyjazdu powiedzmy do tego miejsca i może pierwszy dzień skakania, oraz żeby pojawił się film w środę, jakby po weekendzie, przed kolejnym też weekendem, ale ten film z wydarzeń, taki vlogowy, bardziej, lepiej może zrobiony, z tym jak ten weekend wyglądał z mojej perspektywy, skoki, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o podsumowania weekendu pucharowych, światowych i w ogóle, no to tego jest podcast Podskok, tam Was również zapraszam, gdzie ze Stefanem Hulą opowiadamy na temat tajników skoków narciarskich i w ogóle opowiadamy o tych weekendach, jak one z naszej perspektywy wyglądały. No więc oprócz tego może będą się jeszcze jakieś inne filmy pojawiały, natomiast na ten moment wygląda na to, że wszystko będzie szło zgodnie z tym planem. Środa, sobota do turnieju 4 skoczni, bo potem te dni będą pewnie troszkę inaczej wyglądały, tam to zobaczymy jakoś inaczej. W każdym razie do świąt, proszę Państwa, niechaj to wygląda tak, środa i sobota, albo sobota i środa, jak kto woli. No i tutaj sytuacja jest dość prosta, bym powiedział. Zaczynamy sobie zimę całkiem spokojnie, bowiem zaczynamy ją w Wiśle. Tam Puchar Świata będzie transmitowała Telewizja Polska, ja tam dostałem zaproszenie, bardzo mi miło i z tego zaproszenia chętnie skorzystam, więc pewnie tam się pojawię w studiu, dlatego zapraszam do oglądania skoków narciarskich w Wiśle. A przed tym, zanim ja tam się w telewizorni pojawię, to prawdopodobnie sobie skoczę. Na to liczę, że uda się skoczyć. Tam nie będę przed skoczkiem podczas tego weekendu, będę sobie w studiu siedział. Stał. No ale skoki z kamerką mam nadzieję, że dzień przed się też uda oddać, czyli w środę. A do tego czasu w ogóle, no to liczymy, no widzicie, opad śniegu był, ale tego śniegu no za dużo nie ma jeszcze. Natomiast temperatury sprzyjają, więc może uda się tutaj ośrodkom naszym centralnym sportu naśnieżyć obiekty i będziemy mogli skakać. 70 w Szczyrku jest bez siatek, jest tylko igielit, więc jeśli ten śnieg się jakoś stopnieje, to mamy okazję skakać na 70. Zobaczymy, jeszcze nie wiem tutaj, ale wydaje mi się, że jakieś skoki narciarskie tutaj w najbliższym czasie treningowe się pojawią. Po Wiśle, proszę Państwa, pierwszy wyjazd, skakanie na nartach za Gramanicą. No i jedziemy na Puchar Świata do Klingenthal. Bardzo się cieszę, że będę Wam to mógł pokazać, bo w lecie nie było mnie podczas Grand Prix, a szkoda, bo tam był nowy igielit, jest nowy igielit, ale teraz będziemy skakać tam na śniegu, więc pozwolenie na skakanie z kamerką raczej też będę miał w tym sezonie, myślę, że tu nie będzie problemów i ogramy to sobie fajnie, pokażę Wam jak się tam skacze, mam nadzieję, że pokażę Wam to w dobry sposób i będę daleko skakał. No a po Klingenthal tydzień ruszamy do Szwajcarii, proszę Państwa, tam też mam plan taki z niejakim Ficek Oockiem, że ruszymy i tam pokażę Wam coś może jeszcze innego oprócz samego skakactwa na nartach. Zresztą Szwajcaria, dodałem w zeszłym roku film, najbardziej klimatyczne miejsce Pucharu Świata. Ten film był ogólnie dość krótki, w tym roku może to się dłużej jakoś wylosuje, może wpadnę jeszcze na jakieś pomysły, jak to Wam pokazać, ten klimat szwajcarski, bo
Jest tam naprawdę super, bardzo tam lubię jeździć i cieszę się, że w tym roku również tam trafię. Następnie święta. Może przygotuję wam jakiś specjalny film świąteczny, no to też by było na pewno jakieś fajne, prawda? A po świętach, proszę państwa, no wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że pojadę na niemiecką część turnieju 4 skoczni i tę niemiecką część turnieju 4 skoczni również planuję wam pokazać oczywiście na tym kanale. I też zobaczymy, jak to będzie, bo tu już jest troszeczkę dalej, na razie tak daleko, aż nie wybiegam, jak to nagrywać, ale wpadnę na jakiś pomysł, żeby może nie było tak samo jak przed rokiem czy 2 lata temu, chociaż te filmy też są różne, też są inne, więc myślę, że u mnie ten jakiś styl montażowy i tak dalej zawsze i to, co się dzieje zresztą na skoczni, sprawia, że chyba mam taką nadzieję, nie nudzicie się przy tych filmach, bo jednak zawsze staram się pokazać coś innego, coś nowego, czy to samo, ale w inny sposób, może ciekawsze. To należy do was, natomiast zawsze się staram tak, żeby te filmy były przystępne dla tych, którzy i tak widzieli lata wcześniejsze w danym miejscu. Wrócę z turnieju, no to już będzie, proszę państwa, styczeń i w styczniu, no to będziemy mieli na początku Orleny w Zakopanem i podczas tych Orlenów będę starał się skakać bardzo dobrze, mam nadzieję, będę cały czas dbał o to, żeby być w dobrej kondycji, formie fizycznej, siłka, odbicia, takie rzeczy, po to, żeby rywalizować znowu w takich Orlenach w styczniu i wtedy mieć dobrą formę, taką, która pozwoli mi w trakcie weekendu, w którym jest Puchar Świata w Zakopanem, pojechać do Klingenthal znowuż, tym razem rywalizować na FIS Cup. Byłoby to fantastyczne, bo ja już mam nieważne punkty tych FIS Cupów, więc jak złapię formę na Puchar Świata na zwycięstwa, to nigdzie nie pojadę, bo nie mam punktów FIS Cupu. Natomiast jeśli się to nie uda, w sporcie mówi się, że nie ma co zakładać jakichś alternatywnych dróg, że trzeba zakładać, że się zawsze uda. No i to też jest czasem problem, bo człowiek się tak rozleniwi i tak dalej, ale nie, proszę państwa, w tym roku tak nie jest, bo ja mam wizję jasną, wiem jak co chcę zrobić i też się nie napalam, że to na pewno musi być, dlatego mam taki większy luz na głowie, to z jednej strony, a z drugiej strony widzicie, to jest trochę zła rzecz, bo człowiek wie, że nie musisz się tak starać, bo i tak fajnie będzie bez tego. Ale nie, ja tak w sumie do końca nie mam. Mam taki luzik, ale mam też fokus na to, żeby skakać dobrze i żeby być dobrym skoczkiem narciarskim, proszę państwa, ale ja mam perspektywę dalszą, no bo też jak nie pojadę na taki FIS Cup, pojechanie na taki FIS Cup też wiązałoby się z tym, że ja właśnie bym zarobił mniej pieniążków i potem, nie wiem, latem bym miał jeszcze większe problemy finansowe, bo ogólnie to jestem biedny człowiek i nie mam pieniędzy, ale ja kocham skoki narciarskie, więc skaczę sobie na nartach i robię wszystko po to, żeby móc dalej skakać na nartach. Dlatego to też wszystko czasem wygląda jak wygląda. Może te wyniki też takie nie są, bo ja czasem przez ostatnie lata więcej musiałem się skupiać na tym, jak zarobić pieniążki, niż na tym, jak trenować i skakać, więc odpuszczałem często treningi. W tym roku wybrałem skrajną biedę latem, było super, było fantastycznie. Skrajna bieda to jest coś, co potrafi być naprawdę bardzo fajną rzeczą, no ale jednak wolałbym mieć trochę pieniążków. Ale jeśli trafi się tak, że mam do wyboru pojechać na FIS Cup i nie zarobić, a nie pojechać na FIS Cup i zarobić, to wybieram to, żeby jechać na FIS Cup i nie mieć pieniędzy i znowu żyć w biedzie, bo skoki narciarskie lubię, kocham i szanuję i cenię i w ogóle i dlatego jest jak jest, ale jeśli nie pojadę, no to pewnie tam jakieś Zakopane będzie znowu z TVP, zobaczymy, może tak będzie, natomiast jeśli tego tam FIS Cupu nie będzie, a nawet jeśli będzie, to bardzo ważną rzeczą dla mnie jest, część z was się na pewno domyśla, loty narciarskie. Fajnie by było te 200 metrów w końcu skoczyć, proszę państwa, no po to tam pojedziemy, bo myślę, że sobie spokojnie tam pojadę. Tam dalej, po lotach, już jest inna sprawa. Natomiast jeśli o same loty chodzi, no to liczę po pierwsze, że tam pojadę, bo jeszcze żadnego składu nie ma, tak długoterminowo też tutaj nie patrzą. Akurat tu, gdybym miał do wyboru jechać na FIS Cup albo na loty, no to bez dwóch zdań jadę na loty narciarskie. Chyba że będę w formie jeszcze na więcej niż FIS Cup, no to może bym to przemyślał, natomiast na ten moment loty narciarskie najpiękniejsza rzecz w tym sporcie. No i następnie cóż, przychodzi luty, proszę państwa. Tam też jest Willingen, więc tam też w teorii mógłbym być na pewno przed skoczkiem, ale w tym terminie też jest FIS Cup w Szczyrku i to, co się dzieje po lotach narciarskich, to już jest rzecz, którą będę ustalał później. Tego jeszcze nie mam, mam jakiś wstępny plan w głowie na to, jak to wszystko rozegrać, ale jeśli będę miał powiedziane, że nie pojadę na loty narciarskie, jeśli nie zgłoszę się też na Willingen, no to na to Willingen się raczej zgłoszę. Ale to
tam w styczniu już dużo zależy od tego, jak będę skakał, bo no tutaj latem zrobiłem co mogłem, żeby wrócić na jakiś w miarę reprezentatywny poziom i udało mi się to, tak uważam. Chociaż jeszcze oczywiście brakuje do takich pewnych dobrych skoków, które by spokojnie dawały punkty w Fiskapie. Tak to bym na ten Fiskap pewnie pojechał, ale no tutaj jeszcze troszkę brakuje. Natomiast to, co zrobiłem, to teraz nie można się zapuścić, żeby od kwietnia, proszę Państwa, ruszyć w sposób odpowiedni i już przetrenować od początku i z dobrą wagą, i z dobrą dyspozycją fizyczną, żeby to przyszłe lato już wyglądało inaczej, żeby latem zastartować w jakichś zawodach. Także widzicie, ja mam plan długoterminowy. No i ogólnie na koniec, tak sobie cały czas mam w głowie, że tam na koniec jeszcze jest Fiskap i Continental w Zakopanem, no nie wiem, tam no daleko jest do tego, ale tam bym chciał mieć w dobrej formie być, bo staram się zawsze być oszczędnym w wypowiedziach, natomiast tutaj no, ja nie mam co ukrywać, no bo każdy po coś trenuje. Ja bym bardzo chciał, żeby ten sezon skończyć z punktami Pucharu Kontynentalnego. Uważam, że jest to realnym celem, ale znowuż nie napalam się na to, jak się to nie wydarzy, to nic się nie dzieje, bo ja będę dalej potem trenował, więc w to lato, tak jak mówię, zrobiłem to, co mogłem, doszedłem do reprezentatywnej w miarę dyspozycji i teraz będę to kontynuował i bawił się skokami narciarskimi i pokazywał wam te skoki narciarskie. Więc jeśli w ogóle bez nawet punktów Fiskapu skończę tę zimę, no to też nie wychodzi tak źle, bo będę miał większe pole do manewru, na pewno tutaj większą, myślę, swobodę w głowie, luzik, żeby wam pokazywać również jakieś inne filmy, a jak i zarobię jakieś pieniążki, no to chciałbym też gdzieś pojechać, zrobić jakieś skokowe wyjazdy, żeby poskakać na innych skoczniach i latem również, kiedy skończy się zima, nie robić tak, że ten kanał się kończy, ucinamy, jak to było w latach poprzednich, przez to też te wyświetlenia w sumie momentami szły, a potem nie było mnie, no to już było trzeba budować wszystko od nowa, ale tak jak to buduję teraz, to nie budowałem nigdy chyba, żeby 2 filmy w tygodniu. No, może kiedyś się przez jakiś moment zdarzyło, ale tutaj chcę to robić, po zimie to kontynuować, pokazywać wam na tym kanale fajne rzeczy. Dlatego, moi drodzy, to tyle, jeśli o mnie chodzi, a jeśli chodzi o innych, no to cóż, oglądajcie też podcast Podskok. Jeśli jest tu ktoś, kto nie oglądał moich poprzednich filmów od września, bo we wrześniu chyba zacząłem nagrywać z powrotem, no to zachęcam do obejrzenia tych filmów. To jak moja dyspozycja się tam prezentowała, jak stawałem się lepszy, bo teraz mogę śmiało powiedzieć, że tak było. Oczywiście takim spokojnym tempem, ale dobrym, bo w skokach narciarskich powoli, kroczek po kroczku, proszę Państwa. Sezon zimowy się zaczyna. Czas start. Jestem wielce podekscytowany, że tak jest. Dlatego zapraszam Was, pozdrawiam kibiców ze Strzyżowa. Oglądajcie skoki narciarskie i mam nadzieję, że będziecie również oczekiwać na skoki narciarskie na moim kanale. Zachęcam tych, którzy są tu ewentualnie po raz pierwszy, żeby ze mną zostać na dłużej. Postaram się Wasze ewentualne oczekiwania, sprostać Waszym ewentualnym oczekiwaniom. Po prostu. Proszę Państwa, dziękuję, pozdrawiam, cześć.